Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu e-bike w internetach. W dniu dzisiejszym z okazji, że stuknęło nam 1000 subskrypcji na kanale, pokażemy Wam, jakim cudem z silnika QS205 V3, który ma nominalnie 3000 W, osiągamy nawet 30 000 W i więcej. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zanim jednak porozmawiamy o tuningu silnika, wyjaśnijmy sobie, czym jest tak naprawdę 3000 W w silniku QS205. Zacznijmy od tego, że seryjnie był to silnik z nawojem 30×4, czyli nawój 4T, i cały silnik jest zapleciony w obręcz 18 cali, obręcz oczywiście aluminiowy. Nie jest to bez znaczenia, ponieważ mimo tej naklejki, która, nie wiem czy widać, która wskazuje nam, jaki jest to nawój, jest to nawój zupełnie inny. Jest to silnik przewinięty i jest to dopiero początek przygody, jaką chcę Wam dzisiaj pokazać. Najpierw pokażę Wam, jak wygląda przezwojony silnik, czy przewinięty. Jak mówią niektórzy, ja też lubię używać tej nazwy. Tak wygląda przezwojony silnik. Oczywiście na potrzeby tego filmu są zdjęte wszystkie izolacje i tak dalej. Silnik nie jest jeszcze zalany ferrofluidem, ale o tym za chwilę. Tymczasem zobaczcie, jak wygląda uzwojenie. Seryjnie obudowa tego silnika to było 4T, natomiast seryjne uzwojenie to było 5T. Obecne uzwojenie jest to coś na kształt 7,5T. Coś na kształt oczywiście, ale jeżeli chodzi o silniki uzwojone, ciężko jest, jeżeli chodzi o silniki przezwojone, ciężko jest tak naprawdę zdefiniować, jaki typ uzwojenia to jest. Oczywiście mógłbym Wam podać ilość drutów w warkoczu i tak dalej, ale niech to będzie tajemnica firmy, a tymczasem trochę Wam o tym poopowiadam. Jaka jest zaleta silnika przewiniętego w porównaniu z silnikiem seryjnym QS205? Seryjny silnik QS205 przy napięciu 72 V wytrzymuje maksymalnie pracy w granicach 120 A. To znaczy, że tak naprawdę niewiele, kiedy chcemy się dobrze powściekać. Znaczy niewiele, zależy dla kogo. Ogólnie przyjętą taką bezpieczną wartością dla silnika QS205 jest 100 A. Jeżdżąc z mocą 100 A możemy przyjąć, że temu silnikowi seryjnemu oczywiście nic się nie stanie. W momencie, kiedy tą moc podwyższamy do tych 110-120 A, silnik zaczyna nam się grzać i ten silnik możemy przegrzać. Jeżeli go przegrzejemy, możemy go spalić. W momencie, kiedy silnik spalimy, silnik tak naprawdę jest do wyrzucenia albo do przewinięcia. Tymczasem, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w momencie, kiedy sobie pracuje uzwojenie, ono sobie grzeje. Tak, grzeje nam się tu magnesy, grzeje nam się obudowa, grzeje nam się tak naprawdę wszystko. I chiński drut, który jest w seryjnych silnikach, nie wytrzymuje zbyt wysokich temperatur. Seryjne silniki QS205 są zrobione z jakiegoś stopu miedzi tak naprawdę nieczystej. Seryjne silniki QS205 nie są nawinięte z czystej miedzi. I nawijając naszą polską miedź, jest ona zdecydowanie bardziej wydajna. Jest to pierwszy punkt tuningu silnika, czyli przezwojenie silnika na nasz polski nawój, nasza miedź jest naprawdę zdecydowanie lepsza. Kolejny punkt są to nowe czujniki Hala, ponieważ seryjne czujniki Hala, powiem szczerze, są z nimi problemy, także zmieniamy czujniki Hala na nasze. Wstawiamy termiki i to jest taki podstawowy pakiet, jeżeli chodzi o przewinięcie silnika. Następnie taki silnik zalewamy ferrofluidem. To znaczy jest to taki specjalny płyn, który wlewamy pomiędzy tutaj stator i uzwojenie, a magnesy. Pozwala to stworzyć jakby taką poduszkę termiczną, która przekazuje temperaturę rdzenia na zewnątrz obudowy. Tutaj jest zawsze jakaś mała szczelina i w momencie, kiedy są dwie warstwy, nazwijmy to kolokwialnie metalu, nie przepuszczają one tyle ciepła. W momencie, kiedy mamy poduszkę termiczną z ferrofluidu,
jest lepsze przekazywanie ciepła z rdzenia bezpośrednio na obudowę. Jest to drugi punkt tuningu silnika. Tak jak wspominałem, ten silnik w tym momencie nie jest zalany ferrofluidem, ponieważ nie mogę Wam pokazać, jaki ferrofluid stosujemy. Jednakże ważną informacją jest to, że każdy ferrofluid wymaga wymiany przynajmniej raz w roku, ponieważ utwardza się i po prostu trzeba go wymienić. Są firmy, które na przykład zalewają cały rdzeń olejem do transformatorów, robią tu jakieś spiralki i tak dalej. My tego nie polecamy z tego względu, że przy zatrzymaniu silnika z czymś takim w środku po prostu gotujemy cały rdzeń. Ważną rzeczą dotyczącą rdzenia, a mianowicie miedzi użytej w przezbrojonym silniku, jest wytrzymałość temperaturowa tej miedzi. Seryjna miedź w seryjnym silniku QS205 po dojściu, z doświadczenia mówię, po dojściu do 140 stopni, po zatrzymaniu momentalnie osiąga prędkość w granicach 180 stopni i więcej i taki silnik jest spalony. Nasza polska miedź, która jest przedzwojona w tym silniku, wytrzymuje maksymalnie do 280 stopni. Co oczywiście nie znaczy, że ten silnik może pracować w tych temperaturach, ponieważ oprócz samego uzwojenia są jeszcze magnesy naokoło. Te magnesy są przyklejone do obudowy i ten klej też ma swoją wytrzymałość termiczną. Oczywiście silniki tuningowane, które na przykład znajdziecie w Venomie Insane, są także pozbawione wady, jeżeli chodzi o wytrzymałość termiczną magnesów. Po prostu każdy jeden magnes jest odklejany i wklejany ponownie na zupełnie inną mieszankę chemiczną tego kleju. Mając zmienione uzwojenie naszego silnika, zamykamy go. Seryjny silnik QS205 nie jest uszczelniany. To znaczy, że w momencie, kiedy go zamkniemy na obudowę, to widzicie, tutaj nie ma żadnych uszczelnień. Czasami, jak jest jakaś lepsza partia fabryczna, może zdarzyć się jakiś klej, ale w 95% przypadków nie ma żadnego uszczelnienia. To jest jedna wada silników QS205. Druga to jest to, że między łożyskiem a osią nie ma tak naprawdę żadnych uszczelnień. To znaczy jest jeden mały simmering, ale w momencie, kiedy wjedziemy w wodę, to i tak ta woda się tędy dostanie. To jest wada numer 2. Co możemy z tym zrobić? Warto zaznaczyć, że seryjna obudowa QS205, tak samo jak i MX-3 Turbo i tak dalej, jest odlewem aluminiowym. Odlew jest ciężki, nierówny, a oddawanie jego ciepła jest, że tak powiem, dyskusyjne. Więc jako Cyclone E-Bike wprowadziliśmy już jakiś czas temu dla naszych klientów, którzy zamawiają u nas modele z najwyższej serii, o najwyższej mocy od 20 000 W w górę, coś nowego. Co to jest? Mianowicie doszliśmy do wniosku, że mamy tak dużą powierzchnię tego silnika, więc mogłaby być ona powierzchnią wymiany ciepła. Dlatego do najmocniejszych silników wprowadzamy nasze obudowy. Oczywiście są one opatentowane, jakby jakiemuś tokarzowi z Mazur zachciało się je podrobić. Taka obudowa, która jest zakładana na ten silnik, ma o wiele większą powierzchnię wymiany ciepła niż seryjna obudowa QS205. Seryjna obudowa QS205, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest odlewem aluminiowym. To znaczy, że jak jest nowa, jest ok, ale po roku czasu obudowa wygląda tak. Zaczyna nam się utleniać nie tylko na zewnątrz, gdzie jest anodowana, ale także w środku. Ten pył dostaje nam się w silnik. Potem miesza się z ferrofluidem, jeżeli mamy silnik zalany seryjnie ferrofluidem, bo od polskich dostawców takie silniki możemy kupić. I ten cały aluminium nam się miesza z tym ferrofluidem, robi nam się gęsta maź, jest słabo. Nie stosujemy odlewów aluminiowych do mocnych silników, stosujemy obudowy, które są jednym wielkim radiatorem, zarówno z góry, jak i z boku, celem większej wymiany ciepła, a wszystkie obudowy są tworzone z wałka, czyli są po prostu frezowane i toczone. Jak wygląda ta obudowa? Jest w tym momencie po anodowaniu, bo nie malujemy obudów żadną farbą proszkową i tak dalej, która zatrzymuje temperaturę,
tylko wszystkie są anodowane. Jest to proces chemiczny, odbywany na zimno, celem zabezpieczenia obudów przed utlenianiem. Jak wygląda taka obudowa bez anodowania? Już Wam pokazuję. To jest obudowa QS 205 przed anodowaniem. Tu widać idealnie ślady frezów. W porównaniu do seryjnej obudowy nawet środek zmieniliśmy. Mianowicie te grzebyki tutaj również służą wymianie ciepła w środku obudowy. Jest ich mało, są cienkie, są daleko od uzwojenia. W momencie, kiedy przezwajamy silnik i tak dalej, ładujemy większy prąd, czyli jest cieplej, teoretycznie, bo praktycznie jeszcze o tym zaraz. Ale powierzchnia wymiany jest jeszcze większa, jest jeszcze więcej ząbków, zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Od zewnętrznej strony, od strony wolnobiegu, od strony tarczy hamulcowej też jest taka obudowa. Nie mam jej w tym momencie, także no, niestety nie pokażę, ale to jest od strony wolnobiegu, z drugiej strony jest taka sama od strony tarczy hamulcowej, gdzie powierzchnia wymiany jest zwiększona zarówno na zewnątrz, jak i na górze. Mając na uwadze chłodzenie, należy pamiętać także o chłodzeniu sterownika, także wybierzcie sterownik taki, który nie ma radiatora na zewnątrz i nikt do niego nie dolega, typu na przykład Subwoton, tylko szukajcie lepszych rozwiązań, które są już dostępne tak naprawdę dla każdego. My sami stosujemy sterowniki, jak wiecie, ASI, sterowniki ILS, jak i inne. Chcieliście, abym Wam pokazał sterownik ILS, tak on wygląda, tak. I tyle. Zapraszam na dalszą część filmu. Na pewno wiele osób z Was spotkało się z czymś takim jak hapsinki. Są to radiatory, które możemy używać do silników celem obniżenia tej temperatury. Hapsinki używamy do pojazdów do mocy 100-120 A i tyle, ponieważ powyżej tego ich wydajność też się kończy. Więc czego używamy do Venomów typu Insane, Total Top i tak dalej? Używamy turbinatorów. Jaka jest różnica między hapsinkami a turbinatorami? Mianowicie, pierwsze co, to jest powierzchnia wymiany ciepła przylegająca do silnika. Taka jest powierzchnia przylegania do silnika hapsinka. Taka turbinatora. Powierzchnia przylegania 50% większa. Druga sprawa to profil. Jeżeli chodzi o hapsinki, są one naokoło jak grzebień wokół silnika. Dla przykładu weźmiemy, no dobra. Jest jak grzebień, także jakieś sobie powietrze wpada, wypada i tak dalej w momencie, kiedy silnik się kręci. Turbinatory mają z racji profilu wygiętego, zaciągają powietrze w obrocie swojej osi, w obrocie wokół osi. Na jeden silnik idzie 6 turbinatorów. Są one montowane na śrubę M5, na pastę termoprzewodzącą, którą smaruje się tutaj między turbinatorem a obudową silnika. Zdecydowanie do najmocniejszych wersji, do wszystkich, które pracują z prądami od 120 A powyżej, nie stosujemy hapsinków. Stosujemy turbinatory. Turbinatory są produktem z aluminium o bardzo dużej wydajności cieplnej. Na stronie producenta możemy znaleźć informację, że w porównaniu z hapsinkami mają 28% większą wydajność niż hapsinki. Także biorąc pod uwagę, że cena zakupu tego i tego jest taka sama, wybór wydaje się prosty. Przeprowadziliśmy swoje badania dotyczące efektywności hapsinków i muszę powiedzieć szczerze, że we wszystkich pojazdach zbudowanych na sterownikach ILS czy ASI te turbinatory dają radę. Hapsinki kończą się w pewnym momencie, turbinatory powodują, że silnik jest dalej zimny. Na stronie producenta nawet możemy znaleźć informację, że porównując turbinatory do najpopularniejszych radiatorów na rynku, czyli wiadomo do których, przy zadanej temperaturze rdzenia 130 stopni
temperaturze na zewnątrz 15 stopni Celsjusza i prędkości obrotu symulującej 50 km na godzinę, popularne radiatory, no czyli Hapsinki, zmniejszają temperaturę przy rdzeniu ze 130 do 106 stopni, a turbinatory ze 130 do 82 stopni. Różnica jest naprawdę mega. Także turbinatory, obudowy silnika, ferrofluid, przezwojenie to jest tajemnica nasza, aby osiągnąć tak ekstremalne moce, jakie mamy chociażby w Venomie Insane. A najlepsze informacje zostawiłem dla Was na koniec. Nie możemy Wam zdradzić oczywiście wszystkich informacji na temat tuningu silnika, typu na przykład jaki ferrofluid stosujemy, jakie uszczelnienia osi itd., ale od dnia dzisiejszego na naszym sklepie internetowym każdy z Was może kupić zarówno turbinatory, jak i obudowy do swojego QS 205. Także zapraszam serdecznie, a link znajdziecie w opisie. Ważna informacja na sam koniec. Słuchajcie, jeśli chodzi o turbinatory, to pasują one nie tylko do silnika QS 205, ale także do MX Trzyka Turbo, do Nine Continenta 9, 9C i wszystkich jego klonów, typu na przykład Voliamalt, typu na przykład S1000, S2100 i inne dziwne silniki różnych producentów, które są oparte na Nine Continencie i zobaczcie, pasują idealnie. A jeżeli obawiacie się, że te turbinatory nie wejdą do Waszego koła ze względu na to, że są szprychy, to zwróćcie uwagę, że ich profil jest ścięty w samej górze. Dzięki temu mieszczą się, mimo swojej wiele większej wysokości niż Hapsinki, mieszczą się między szprychami. A w momencie, kiedy będziecie już montować, to zwróćcie uwagę, aby łączenie dwóch turbinatorów wypadało na wysokości wentyla. Z tego względu, że jak widzicie, te grzebienie zajmują bardzo dużo miejsca i jak macie tutaj łączenie, to podejdziecie pompką. Jak będziecie mieli łączenie dalej, no to już może być pewien problem. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je poniżej, a w opisie filmu znajdziecie link do naszych produktów na sklepie internetowym i zapraszam na zakupy. Trzymajcie się, hej! Dobra, to już jest naprawdę koniec. Mała informacja. Pamiętamy tylko, aby turbinatory zawsze założyć w ten sposób, aby grzebieniem łapały powietrze, a nie na odwrót. Żeby potem nie robić dwa razy.